Całkowita powierzchnia państw sojuszu bez USA spada o prawie 10 milionów kilometrów kwadratowych, wynosząc w przybliżeniu 15 milionów 600 tysięcy kilometrów kwadratowych. Przekłada się to na zmniejszenie populacji niemalże o 1/3 do 637 milionów osób, a tym samym liczby żołnierzy, o czym za chwilę. W ubiegłym roku wspólny realny PKB członków NATO wyniósł 48 bilionów dolarów. Zakładając jednak odcięcie amerykańskiej gospodarki, potencjał ten zmniejsza się o ponad 40% do prawie 27 bilionów dolarów. W związku z tym budżet obronny spadłby z niecałego 1,257 miliardów dolarów do zaledwie 425 miliardów dolarów. Rosja to największy kraj na świecie o powierzchni przekraczającej 17 milionów kilometrów kwadratowych. Jest to o 1,5 miliona kilometrów kwadratowych więcej niż terytorium członków NATO bez Stanów Zjednoczonych. Państwo zamieszkuje prawie 142 miliony mieszkańców, którzy w 2023 roku wygenerowali blisko 2 biliony dolarów produktu krajowego brutto. Ubiegłoroczny budżet obronny wyniósł około 110 miliardów dolarów i był to wówczas trzeci wynik na świecie. Choć różnica w wielkości wygenerowanego PKB jest znaczna, to budżet obronny Rosji jest raptem 4-krotnie mniejszy niż łączny 31 państw. NATO to największa na świecie organizacja polityczno-wojskowa, głównie dzięki obecności Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jednak bez USA liczba żołnierzy spada o 1 300 000 do 2 111 000. Rezerwa zmniejsza się blisko o 800 000 do 3,5 miliona. Osłabiony sojusz nie straciłby za to na jednostkach organizacji paramilitarnych, których ostatecznie byłoby 876 000. Mógłby również zmobilizować do służby o 124 miliony osób mniej, czyli finalnie prawie 250 miliarda sprawnych fizycznie obywateli. Rosja dysponuje obecnie jedną z najliczniejszych armii na świecie, mając do dyspozycji 1 320 000 żołnierzy. Rezerwę stanowi 2 miliony osób, a jednostek organizacji paramilitarnych 250 000. Mogą zmobilizować także ponad 46 milionów zdolnych do służby obywateli. Przewaga na każdym polu jest po stronie analizowanej koalicji, jednak w obliczu 31 państw do osamotnionego mocarstwa nie jest aż tak znaczna. Planujemy przygotować podobny odcinek, ale z wzmocnioną o swoich sojuszników Rosją. Dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, teraz jest odpowiedni moment. Będziemy również wdzięczni za polubienie, udostępnienie i skomentowanie tego filmu dla lepszych zasięgów. Głównym filarem uzbrojenia lądowego NATO są przede wszystkim Stany Zjednoczone i ich gigantyczna liczba około 4700 czołgów. Bez wsparcia Amerykanów ilość ta kurczy się do 7000 sztuk. Ponad 40% spadek odnotowalibyśmy również w przypadku opancerzonych pojazdów, których ostatecznie byłoby więcej niż 500 000. Liczba artylerii samobieżnej zmniejszyłaby się z 4800 do 3200 jednostek. Podobnie sytuacja wyglądałaby w przypadku artylerii przeciwlotniczej, której wolumen spadłby o ponad 1200 sztuk do 5300. W przypadku artylerii rakietowej ilość ta zredukowałaby się o około 36% do 1250 wyrzutni. Stany Zjednoczone to oprócz imponującej liczby uzbrojenia również najnowocześniejsza technologia. Zapasy sojuszu uszczupliłyby się zatem znacznie o czołgi Abrams, wyrzutnie rakietowe HIMARS czy baterie systemu przeciwlotniczego Patriot. Mimo to pozostali członkowie mogliby liczyć na niemieckie czołgi Leopard czy brytyjskie Challenger, włoski system obrony powietrznej Spada oraz polskie armatohaubice Krab. Wojska lądowe Federacji Rosyjskiej tworzy największa na świecie ilość czołgów, bo blisko 15 000, czyli ponad dwukrotnie więcej niż omawiana koalicja. Nasz wschodni sąsiad ma do dyspozycji także ponad 161 000 opancerzonych pojazdów i tylko na tym polu przegrywa porównanie sił lądowych. Dominuje za to znacznie w artylerii, jest to bowiem 6208 jednostek artylerii samobieżnej, prawie 8400 przeciwlotniczej oraz ponad 3000 rakietowej. Zdecydowana większość posiadanych maszyn jest przestarzała i nie spełnia współczesnych standardów, lecz jest systematycznie remontowana oraz modernizowana. Przypomnijmy, że wśród rosyjskich czołgów prym wiodą ulepszone T-80 z między innymi lepszym silnikiem i usprawnionym działem oraz model T-90, cechujący się większą liczbą modułów pancerza reaktywnego.
Jednym z najnowszych typów uzbrojenia budzących grozę wśród ukraińskich żołnierzy są wyrzutnie pocisków termobarycznych Tosoczka, czy równie niebezpieczne lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu Iskander. Całkowita liczba jednostek powietrznych NATO wynosi prawie 23 000. Jeżeli jednak wykluczymy USA, będzie to niespełna 8300 maszyn. Złoży się wówczas NATO ponad 1500 myśliwców, około 300 samolotów szturmowych, 553 transportowców, blisko 1900 samolotów szkolno-bojowych, 242 jednostek do zadań specjalnych, 50 tankowców, prawie 3300 helikopterów i 460 śmigłowców bojowych. Sojusz odnotowałby największe straty wśród samolotów szturmowych o 900 sztuk, myśliwców o blisko 2000, helikopterów prawie o 6000 czy tankowców o prawie 600 sztuk. Pakt straciłby również dostęp do najnowszej technologii, np. w postaci myśliwców piątej generacji F-35. Mógłby jednak liczyć na francuskie samoloty wielozadaniowe Dassault Rafale czy europejskiej produkcji Eurofighter Typhoon. Rosja, po Stanach Zjednoczonych, jest światowym liderem sił powietrznych. W swoim zapleczu ma ponad 800 myśliwców, 730 samolotów szturmowych, 453 transportowców, 552 samolotów szkolno-bojowych, 145 jednostek do zadań specjalnych, 19 tankowców, prawie 1600 helikopterów i blisko 560 śmigłowców bojowych. Lotnictwo NATO, nawet bez amerykańskiego wsparcia, wygląda na tle rosyjskiego całkiem nieźle. Świadczy o tym prawie dwukrotnie większa liczba maszyn, ale też nowoczesność. Większość jednostek naszego wschodniego sąsiada to bowiem spuścizna po rozpadzie Związku Radzieckiego, choć w ostatnich latach zauważalny jest progres. Wśród najnowocześniejszych samolotów należy wyróżnić przede wszystkim wielozadaniowe myśliwce Su-35 oraz Su-57, który jest zdolny do uzyskiwania przewagi zarówno w powietrzu, jak i atakowania celów na lądzie oraz na wodzie. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych należy do najnowocześniejszych na świecie. Bez udziału amerykańskiej floty siła NATO spada o około 1/6 i wynosi w sumie prawie 1100 jednostek, na którą składają się 7 lotniskowców, 4 helikopterowce, 80 okrętów podwodnych, 20 niszczycieli, 134 fregaty, 41 korwet, ponad 620 łodzi patrolowych oraz prawie 170 trałowców. Największa różnica występuje wśród niszczycieli 75 oraz łodzi podwodnych 64. Sojusz straciłby również 9 helikopterowców oraz 11 lotniskowców, w tym okrętów typu Nimitz o napędzie atomowym. Marynarka wojenna Rosji to 1 lotniskowiec, 65 okrętów podwodnych, 14 niszczycieli, 12 fregat, 83 korwety, ponad 120 łodzi patrolowych oraz prawie 50 trałowców. Podobnie jak w przypadku lotnictwa, także tu sojusz wypada lepiej od naszego wschodniego sąsiada, lecz nie jest to znaczna przewaga. Lata zaniedbań oraz konieczność utrzymywania 5 niezależnych flot doprowadziła do upadku potęgi marynarki wojennej Rosji z lat 70. i 80. XX wieku. Trzon rosyjskiej marynarki stanowią obecnie nowoczesne okręty podwodne, a w szczególności typu Borei z napędem atomowym oraz podobna jednostka typu Jasen. Istnieje 9 państw na świecie posiadających broń jądrową. W NATO są to Wielka Brytania z ilością 225 głowic nuklearnych, Francja 290 oraz USA 5244. Kraje sojuszu bez amerykańskiego wsparcia liczą zatem 515 ładunków jądrowych. Stany Zjednoczone są również jedną z nielicznych gospodarek dysponujących tzw. triadą nuklearną, czyli strategią odstraszania jądrowego realizowaną za pomocą uzbrojenia zarówno lądowego, powietrznego, jak i morskiego. Francja należy jednak do tego grona i jedną z obecnie rozwijanych broni masowego rażenia jest pocisk balistyczny M51, przenoszący do 10 głowic typu MIRV z ładunkiem termojądrowym. Natomiast brytyjski arsenał nuklearny opiera się na systemie strategicznych rakiet balistycznych Trident, które są rozmieszczone na okrętach podwodnych typu Vanguard. Przypomnijmy, że Rosja to państwo z największym i najbardziej zróżnicowanym arsenałem nuklearnym na świecie, wyposażonym m.in. w międzykontynentalne rakiety balistyczne, pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętu podwodnego i bombowce strategiczne. Ma w sumie 5889 głowic jądrowych.
Dysponuje również triadą nuklearną, czyli strategią odstraszania atomowego realizowaną za pomocą uzbrojenia zarówno lądowego, powietrznego, jak i morskiego. Jak oceniacie dzisiejsze zestawienie? Czy Donald Trump faktycznie wygra i USA ograniczy swoją działalność w NATO? Czy sojusz bez amerykańskiego wsparcia byłby w stanie pokonać Rosję? Jesteśmy ciekaw Waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.